Windykacja to komunikacja, to relacja biznesowa. Mimo że klient ma przeterminowaną fakturę, to w dalszym ciągu jest to nasz klient, o którego dbamy. W przeciwności to nie jest coś, co powinno nam przeszkadzać w realizacji naszych planów. Ja zostałam bardzo młodą mamą w wieku lat 18, więc dla mnie główną motywacją do zmian, do rozwoju po prostu było moje dziecko. Jeżeli decydujemy się na prawo, to wiemy, że my po tym prawie to będziemy prawnikiem. I pytanie, czy my w wieku lat 19 jesteśmy zdecydowani na to, że będziemy prawnikiem. Nie wiedziałam dokładnie, w jakim kierunku potoczy się mój rozwój, dlatego nastawiłam się na kierunek ogólny, który dał mi możliwość pracy w wielu branżach. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj specjalny gość Justyna Warda. Witamy Cię serdecznie u nas w studio. Witam. My chcielibyśmy zacząć trochę może niestandardowo, dlatego że i Wasza firma jako TB Track, czyli dealer DAFA autoryzowany, obchodził 15-lecie swojej działalności, ale Ty również obchodzisz, można powiedzieć, swoje 12-lecie pracy w tej firmie, więc uważamy, że jest to genialna okazja do tego, żeby wyróżnić Cię od nas i z jednej strony podziękować też za to, że chciałaś tutaj być z nami i opowiedzieć widzom trochę o swojej historii. Więc zacznijmy od... Dziękujemy bardzo, że jesteś. To taki mały drobiazg od nas. I witamy w programie. Bardzo dziękuję za piękne przywitanie. Jest mi niezmiernie miło, że zostałam zaproszona do tego projektu, do tej rozmowy. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i czuję się wyróżniona przez Was, móc powiedzieć o swoich doświadczeniach, opowiedzieć troszeczkę o sobie, o tym, kim jestem, czym się zajmuję, więc Super. bardzo Wam dziękuję za tą możliwość. Dzięki serdeczne. Justyna, na co dzień zajmujesz się finansami, jesteś kredyt menadżerem u Was w firmie i gdybyś mogła powiedzieć, czym na co dzień się zajmujesz, na czym polega Twoja praca? Credit management to bardzo duży obszar. Tam znajduje się praktycznie wszystko. Tam znajduje się ryzyko, tam znajduje się kontrahent, klient, tam znajduje się windykacja. Więc jest to bardzo, bardzo duży obszar. Mówiąc o credit managemencie, warto zacząć w ogóle od samego procesu, czyli tego, w jaki sposób ten proces w ogóle ma wyglądać. Ponieważ jest to obszar bardzo szeroki, to musimy go usystematyzować i po prostu ułożyć, żeby wiedzieć, w jaki sposób on ma funkcjonować w firmie. Miałam tą ogromną możliwość wdrożenia i ułożenia całego tego procesu w firmie, ponieważ jestem pierwszym credit managerem, który został w niej zatrudniony. Miałam piękne wyzwanie, przygotowanie całego procesu windykacji, procedur, weryfikacji kontrahenta, więc to jest takie moje małe dziecko, które pielęgnuję od 12 lat i jestem z niego bardzo dumna, bo przynosi piękne rezultaty i myślę, że rozwija się w bardzo dobrym kierunku. Więc może zacznę od tej weryfikacji kontrahenta. Weryfikujemy, ponieważ wiemy, z kim współpracujemy i z kim chcemy współpracować. Dbamy o nasze należności. Chcecie współpracować? Tak, dbamy o nasze należności, dbamy o płynność firmy. Następnie, w przypadku, gdy okaże się, że niestety, ale nasi klienci nie płacą na czas, prowadzimy windykację. Natomiast słowo windykacja zawsze wiąże się z takim powiedzeniem, no to windykujemy, to jest to coś strasznego, to jest coś trudnego. No jak patrzę na Ciebie, to chciałbym być przez Ciebie windykowany, więc z drugiej strony nie wiem, czy to jest coś złego. Raczej dobrze się kojarzysz. I z tego co wiem, a znamy się już długo, że klienci raczej mają dobre zdanie i podejście do Ciebie, Twoje takie biznesowe, bo właśnie bardziej wydaje mi się, że to nie jest windykacja, tylko podejście biznesowe Twoje robi największą robotę. Zgadza się, bo windykacja to komunikacja, to relacja biznesowa. I ja to promuję już w firmie od wielu, wielu lat. I pierwsze skojarzenie, które zawsze jest z windykacją, no to jest coś niebiznesowego. Źle się kojarzy. Źle się to kojarzy, tak?
Natomiast od samego początku dla mnie to jest relacja biznesowa z klientem, ponieważ mimo, że klient ma przeterminowaną fakturę, to w dalszym ciągu jest to nasz klient, o którego dbamy i z którym współpracujemy. Tylko musimy gdzieś się porozumieć w kwestii płatności, a w bardzo wielu przypadkach nam się to udaje bardzo skutecznie. Trochę w swojej firmie jesteś pionierem w tym dziale, którym się zajmujesz, nie? Tak. A twoja kariera w ogóle się zaczęła tak dość nietypowo. Czy chcesz o tym opowiedzieć? Jak wyglądały w ogóle same początki? Tak, same początki, no to cóż, to było wydrukowane CV z danymi adresowymi, z nazwą liceum i ze studiami, które rozpoczęłam. To było całe moje CV. Stałam w kolejce do biura mojego przyszłego kierownika. Rozmowa była bardzo krótka, ponieważ ja nie miałam doświadczenia i tak naprawdę nie spodziewałam się, że po prostu dostanę tą pracę. Że ktoś ci zaufa, Że ktoś jako mi osoba zaufa bez na tyle, doświadczenia. że nie mam doświadczenia, więc duża firma, ponieważ to była duża firma w mojej miejscowości, to nie spodziewałam się tego, że dostanę tą pracę. Okazało się, że odpowiedź była na tak jeszcze tego samego dnia i było to dla mnie bardzo ważne, ponieważ ja w tej firmie miałam możliwość poznania od samego początku całej gospodarki magazynowej. Okej, czyli to jeszcze nie było DAF, żebyśmy Nie, tutaj to nie, uściślili, nie. tylko to była firma z Ciechanowa? Tak, to była firma z Ciechanowa, z mojej rodzinnej miejscowości, z której pochodzę. I tak, tam zaczęłam pracować. Ja wtedy studiowałam. To były same moje początki. Natomiast ogromna wiedza, jaką z tej firmy wyniosłam na temat obiegu dokumentów i gospodarki magazynowej, dała mi perspektywę kolejnej pracy i później kolejnej. Ta druga moja firma, w której pracowałam, też pracowałam dosyć długo, bo ponad 6 lat, myślę, że 6, około 7 lat. To właśnie sam początek pracy to był też bardzo czysty przypadek, ponieważ usłyszałam ogłoszenie w radio, przygotowałam moje CV, które było już odrobinę dłuższe i bardziej treściwe niż pierwsze, zawierało poprzednią pracę. No i okazało się, że zostałam zaproszona na rozmowę. Miałam rozmowę z kierownikiem działu logistyki oraz następnie z prezesem. I również tego samego dnia dostałam odpowiedź pozytywną, że zaczynam pracę. Ale masz skuteczność. 2 wysłane CV, 2 otrzymane posady. Ale to tak nie było. To tak nie było, to tak nie do końca działało, ponieważ tych CV w międzyczasie, zanim trafiłam do tej firmy, wysłałam do różnych firm. Akurat fakt, że tutaj złożyłam to CV do tej firmy konkretnej i ta rozmowa się odbyła i ona zakończyła się sukcesem, to rzeczywiście myślę, że patrząc na ten przebieg mojego rozwoju zawodowego, to ułożyło się kompletnie w całość, bo z każdej z tych Taki firm spójny proces. dokładnie wyniosłam tak olbrzymią wiedzę i tak olbrzymie informacje na temat finansów, na temat funkcjonowania firmy i procesów, które są w firmie, że dzięki temu mogłam skutecznie zarządzać obszarem credit managementu właśnie w firmie TB Truck & Trailer Service. Warto jeszcze wspomnieć, że zaczynałam w tej firmie jako część logistyki, czyli osoba odpowiedzialna za faktury, za gospodarkę magazynową. Następnie ten mój wzrost był cały czas w kierunku finansów, czyli zarządzania należnościami, później windykacji, współpracy z kontrahentami. Ta poprzednia firma to była firma nastawiona na sprzedaż i głównymi odbiorcami były duże sieci handlowe. To też niezłe wyzwanie. To było dla mnie też duże wyzwanie, duża możliwość. Współpracowałam z największymi sieciami handlowymi w Polsce, więc też te możliwości rozwoju w zakresie należności były bardzo duże. Tym bardziej, że ten mój zakres obowiązków jednak w mniejszej firmie był dużo szerszy niż on jest w dużych firmach. Bo z reguły tak jest, że w tych mniejszych firmach te struktury są o wiele mniejsze i ta odpowiedzialność pracowników jest większa. po prostu. Tak, A czy przy współpracy z takimi dużymi sieciami też się zdarzają właśnie przeterminowane płatności? oczywiście. Tylko tam zarządzanie należnościami wygląda inaczej. Tam musimy się nastawić na to, aby te faktury były odpowiednio zaakceptowane, aby dotarły do odpowiedniej osoby, aby przeszły odpowiedni proces i były
zatwierdzone do płatności. I te jak się zna i ma znajomość tego procesu, to wtedy jest łatwiej zarządzać całym procesem I należności. ten proces można skalować po prostu Tak, na większą. tak. Tak naprawdę poznając cały proces, Prawidła. jesteśmy w stanie go modyfikować i udoskonalać. I tak też wygląda moja praca obecnie, że jest to proces, który gdzieś został stworzony 12 lat temu, natomiast biznes się nie udoskonala. śpi. On cały czas się Jest udoskonala. żywy. Tak, tak. On jest żywy i cały czas gdzieś płynie, więc także musimy się zmieniać i podążać za tym nurtem. A czy miejscowość, z której pochodzisz, no bo nie od razu mieszkałaś w Warszawie, ja też nie pochodzę z Warszawy, Tomek zresztą też. I okazuje się, że czasami jest to przeszkodą dla wielu osób, a czasami jest to atutem właśnie. Jak jest u Ciebie? Czy to Co o tym sądzisz? Myślę, że duże miasto daje duże możliwości. Natomiast osoby z mniejszych miejscowości są ukierunkowane dużą motywacją i chęcią zmiany. I być może to jest główny powód, dla którego te osoby, które później decydują się na zmianę swojego miasta, na większe, na przejście przeprowadzkę do Warszawy, tutaj znalezienie pracy, ułożenie sobie życia, mają większe możliwości. ale i prywatne, i zawodowe. I prywatne, tak i naprawdę. zawodowe, tak, bo wtedy ta motywacja jest jeszcze większa do tego działania. Bo widać możliwości po prostu. A czasami żyjąc w dużym mieście, wiele osób tych możliwości nie widzi, chociaż myślę, że należy też patrzeć troszeczkę z perspektywy czasu. Inaczej to wyglądało w czasach, kiedy ja szukałam pracy, kiedyś chciałam zmienić moją pracę i przeprowadzić się do Warszawy, a inaczej wygląda to teraz. Teraz te możliwości moim zdaniem dla nawet osób mieszkających w małych miejscowościach są dużo większe niż były jeszcze, nie wiem, 15-20 lat temu. Słuchajcie, no nawet chociażby patrząc na COVID, który wymusił wręcz na rynku nowe mechanizmy, czyli pracę zdalną, Tak. tak? Czyli duża Tak. część ludzi chętnie pracuje z domu niż bezpośrednio w samych biurach, więc mnóstwo rzeczy się zmieniło, plus no, totalna cyfryzacja wszystkiego. Więc ona jednak umożliwia, no nie wysłane, nawet nie wysłane CV, tylko no tak jak mówisz, wydrukowane i na to spotkanie szło się z wydrukowanym CV i dopiero się Tak. rozmawiało, prawda? Tak, to nie były procesy, to nie było zgłoszenie przez internet, to nie było umawianie się na różne rozmowy. Te procesy w ogóle zupełnie inaczej Zoom wtedy chyba też wyglądały. nie istniał. Nie, chyba raczej nie. Ja mam też pytanie, bo wspomniałaś o tym, że zostałaś przyjęta, mimo że nie miałaś doświadczenia. I może teraz z perspektywy lat wiesz, na co pracodawcy patrzą, rekrutując w ogóle osoby do pracy. Jeżeli nie doświadczenie, to może czasami nos, czy to są jeszcze jakieś inne kryteria? Wiesz, trudno mi jest odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo myślę, że każdy ma swoje kryteria. Natomiast uważam, że bardzo ważna jest też energia. Jak spotykasz na swojej drodze osobę i widzisz, że ta osoba jest zaangażowana, że chciałaby się uczyć i to nie są tylko jej się czyste chce słowa, po prostu. że po prostu, że chce, że ona chce coś osiągnąć, że ona chce się rozwijać i ma motywację do tego, no to myślę, że to po prostu widać i w trakcie rozmowy to emanuje z też człowieka. emanuje, tak, dokładnie. A czy po drodze właśnie na przestrzeni tych lat były też jakieś sytuacje, które nakierunkowały Cię w ogóle w tą stronę, w której jesteś? Czy Ci jakoś pomogły może? Punkty zwrotne w moim życiu. No oczywiście to był taki jeden główny punkt zwrotny. Ja zostałam bardzo młodą mamą w wieku lat 18, więc dla mnie główną motywacją do zmian, do rozwoju po prostu było moje dziecko. Chęć zapewnienia mu dobrych warunków do rozwoju, nowych możliwości. I to była moja główna motywacja. silna motywacja. To była Bardzo silna. to może była nie tyle moja motywacja, co to była moja siła. Super. To była Super. moja siła. Wiesz co, ja z perspektywy czasu, ja też mam akurat małe dziecko i z perspektywy czasu, jak słyszałem podobne historie, bo uważam, że ona jest bardzo wyjątkowa. I to, co powiedziałaś, że to jest siła, a nie motywacja, to wydaje mi się, że to jeszcze podkreśla bardzo. Że to jest co innego, siła i motywacja. Zdecydowanie coś tak. innego, że tak naprawdę dodała Ci właśnie jeszcze czegoś, co powodowało, że pchało Cię do przodu i się nie zatrzymywałaś.
Więc to jest wow i gratuluję, bo wydaje mi się, że niewiele jest osób, które radzą sobie z pewnymi czasami przeciwnościami. Nie chciałbym, żeby to dziecko było jakąś przeciwnością, bo wręcz jest siłą, jak powiedziałaś, ale spotykamy się, idziemy w takich kierunkach, gdzie czasami ludzie borykają się z różnymi przeszkodami na swojej drodze, a pomimo to znajdują właśnie tą siłę. U Ciebie siłą było również dziecko, ale wiem, że nie tylko dziecko. Masz taką osobowość, jesteś taką osobą. Ja Cię znam dosyć długo i mi jest łatwiej na to patrzeć z perspektywy takiej obiektywnej, ale czy jest coś takiego, co mogłabyś powiedzieć, czy chciałabyś powiedzieć, co właśnie napędza Cię, co powoduje, że idziesz cały czas do przodu i się rozwijasz? Tak naprawdę trudno mi jest jednoznacznie na to odpowiedzieć. Natomiast ja jestem osobą, która uwielbia rozwój. Uważam, że żyjemy po to, żeby się rozwijać, żeby różnych rzeczy doświadczać. To miejsce, w którym teraz jestem, to rzeczywiście to jest miejsce, do którego dochodziłam pracą, bo to były studia, to było zdobywanie doświadczenia. Praca w tych firmach czasami była bardzo trudna dla mnie, bo też pogodzenie wychowywania małego dziecka z pracą i ze studiami to było duże wyzwanie. Z pracą i ze studiami naraz. Tak, Dziecko, praca, studia. tak. To było czasami wyzwaniem. Natomiast ja byłam wtedy bardzo młodą osobą i jak patrzę na siebie z perspektywy tych wszystkich lat, to jestem bardzo silną kobietą, która gdzieś, jak podejmuje decyzję i zanim ją podejmie, to się jeszcze troszeczkę zastanowi, czego tak naprawdę chce, to wtedy znajduje w sobie siłę do tego, żeby te cele po prostu realizować. Bo gdzieś za decyzją stoi cel i to jest u mnie gdzieś ze sobą bardzo powiązane. Bo w obliczu trudności jedni ludzie szukają wymówek, że się nie da, a inni robią konsekwentnie swoje albo nawet więcej niż planowali. Kiedyś przeczytałam taki bardzo fajny cytat, że jak wchodzimy na górę, to jest ciężko, ale jak jesteśmy na tej górze, to fantastycznie jest podziwiać te piękne widoki i trochę tak jest w życiu. Żeby do czegoś dojść, czasami musimy przejść pewną drogę. Na tej drodze spotykamy różne przeciwności. Jeżeli mamy motywację, jeżeli mamy wizję celu, to wiemy, jesteśmy świadomi tego, że gdzieś spotkamy trudności, bo takie jest życie. Natomiast w jaki sposób poradzimy sobie z tymi trudnościami, To już jest nasz test. to już jest nasz test, tak. Wiesz co, myślę, że to będzie bardzo inspirujące dla wielu osób i ja się cieszę, że takie rzeczy wybrzmiewają, bo to jest bardzo motywujące i pokazujące, że tak naprawdę można wszystko i wszystko zależy od nas. Chciałbym zatrzymać się przy jednej rzeczy, bo wydaje mi się, że ona jest bardzo istotna. Dużo ludzi narzeka i Polacy mają też taką tendencję do narzekania, ale czasami jak zatrzymuję się i pytam, no dobra, gdybyśmy mieli idealną sytuację, co chcesz w życiu robić, to często ludzie nie wiedzą. I ja sobie zadaję takie pytanie, no dobra, to idźmy dalej jeszcze. To powiedzmy, że mamy złotą rybkę, która daje nam 3 życzenia, albo chociaż jedno. I często jak zadaję to pytanie, to mam wrażenie, że ludzie narzekają, ale narzekają tylko i wyłącznie dlatego, bo nie wiedzą, czego chcą. Czy ty masz jakieś życzenie do złotej rybki? Może się spełni. Takie 3. 2 życzenia zostawię tylko dla siebie, Super, a jednym się podzielę. super. Chciałabym wyjechać na Bali na 3 miesiące. No ekstra, ale widzisz, to jest od razu jasny plan, który jest szansą do zrealizowania. Ale wiesz, czego chcesz. I co takiego jest w Bali? Takiego, co cię w ogóle Ja od kręci? kilku miesięcy zaczęłam intensywnie uczestniczyć na zajęcia jogi. Do tej jogi podchodziłam od kilku lat z taką dużą rezerwą, bo zawsze lubiłam aktywność. Taką aktywność dosyć intensywną, typu bieganie, ćwiczenie na siłowni. Natomiast no, do tej jogi podchodziłam tak bardzo, bardzo ostrożnie. Natomiast uważam, że w pewnym momencie po prostu dojrzałam do tego momentu, żeby zacząć praktykować jogę. Znalazłam fantastyczne studio jogi, które daje ukojenie ducha, ciała i daje mi ogromną regenerację. To jest taki me time.
W dzisiejszych czasach wiele osób szuka takiego me time. I ten me time to jest, dla każdego znaczy coś zupełnie innego. Dla mnie to jest taka godzina jogi, to jest takie skupienie się na swoim ciele, wyciszenie umysłu, znalezienie po prostu takiej równowagi. Bo uważam, że ta równowaga w życiu pomiędzy pracą, domem i samym sobą jest bardzo istotna. W dzisiejszych czasach jest to trudne bardzo do zachowania, natomiast jest to możliwe. Trzeba troszeczkę włożyć w to wysiłku, natomiast uważam, że jest to możliwe. Ja jestem ogromną fanką jogi, bo tak jak wspomniałam, to nie tylko ciało, ale to też dusza, no i nasz umysł, tak? Który gdzieś tam ciągle myśli, krąży, a tutaj musi się troszeczkę zatrzymać na tych trudnych asanach, które się wykonuje. A wspomniałeś o umyśle, czy w Twojej branży studia w ogóle są konieczne i są takim standardem? Czy bez studiów też można zajść wysoko w logistyce, czy w takich łańcuchach procesów? Na swoim przykładzie wiem, że studia dały mi ogromną możliwość. Wybrałam studia, które dawały mi ogromną szansę pracy w różnych branżach, ponieważ były to nauki ekonomiczne i zarządzanie przedsiębiorstwem, czyli to był bardzo ogólny kierunek. Ponieważ jednak powiązany z twoim. tak, tak, jednak nie wiedziałam dokładnie, w jakim kierunku potoczy się mój rozwój, dlatego nastawiłam się na kierunek ogólny, który dał mi możliwość pracy w wielu branżach. Uczyłam się o zarządzaniu, o ekonomii, o statystyce, logistyce, prawie pracy. O tym, czym się zajmujesz, O tym, nie? czym się też po części zajmuję. Więc studia dla mnie były bardzo istotne i uważam, że dają dużą perspektywę, ale pod warunkiem, że rzeczywiście decydując się na te studia, wiemy, że chcemy iść w tym kierunku. Jeżeli decydujemy się na prawo, Świadomie. to wiemy, że my po tym prawie to będziemy prawnikiem. I pytanie, czy my w wieku lat 19 jesteśmy zdecydowani na to, że będziemy prawnikiem. I czy wiemy, jak ten zawód wygląda od środka? Ja z perspektywy czasu, ponieważ od momentu, kiedy skończyłam studia, minęło już trochę czasu, rozwijam się nieustannie, ponieważ biorę udział w różnych szkoleniach, w różnych Wystąpieniach czołowych gazet, bo stąd też się znamy. Tak, miałam ogromną przyjemność występowania na konferencji Pulsu Biznesu. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, bo wśród grona ekspertów mogłam opowiedzieć o swojej pracy, więc to było dla mnie bardzo, bardzo ważne wydarzenie. Zresztą uczestniczyłam w Pulsie Biznesu w konferencjach już po raz drugi lub trzeci, więc także to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, że jednak wracają gdzieś do mnie. I taka duża nowość, ponieważ zależy mi na rozwoju i od pewnego czasu bardzo interesuję się psychologią, komunikacją i uważam, że te umiejętności miękkie są tak niezwykle potrzebne i ważne i bezcenne. Szczególnie Tak. w Twojej branży, w Twoim zawodzie. bym powiedział. Tak, są po prostu bezcenne. Postanowiłam rozpocząć studia podyplomowe na SGH. O, na SGH. To Tak. Cię łączy z Wojtkiem, który ten SGH skończył. Tak, w ubiegły weekend odbyły się moje pierwsze zajęcia i jestem przeszczęśliwa, że zdecydowałam się na te studia podyplomowe, ponieważ byłam zachwycona wykładem, który prowadziła pani psycholog na temat komunikacji i asertywności. Sam ten budynek SGH jest dla mnie takim kultowym budynkiem. Tak, dziedziniec w środku. Tak, jest przepiękny, dziedziniec prawda? jest przepiękny i sam ten klimat tych młodych Sale ludzi, wykładowe te w sale. amerykańskich filmach, takie drewniane do góry, wykładowca Tak. na dole. Mam Super, zdjęcie, w reklamach. mam zdjęcie, uwieczniłam ten moment, więc jest zdjęcie sali wykładowej. Było to dla mnie tak bardzo ważne. I propos decyzji. Ja dosyć długo myślałam o tych studiach podyplomowych, natomiast podjęłam tą decyzję, zapisałam się na te studia, idę, robię. I w momencie, kiedy zaczął się pierwszy wykład, to już wiedziałam, że to jest bardzo dobra decyzja i że tego właśnie mi brakowało. Ale patrzyłaś na studia właśnie inaczej niż
na swoich pierwszych, nie? Z innej Oczywiście, perspektywy. zupełnie z innej perspektywy. Patrzyłam przede wszystkim na to, czego potrzebuję, w co chciałabym jeszcze bardziej w sobie rozwinąć, a uważam, tak jak wspomniałam wcześniej, że te umiejętności miękkie powinny być, brakuje mi Nie są też słowa, takie jawne, nie? Jak, może jak w cudzysłowie trenowane przez... umiejętności miękkie. Tak, tak, bo jednak komunikacja, odpowiednia komunikacja jest niezwykle istotna i ona wymaga treningu, więc może to słowo trenowanie tej komunikacji może jest może jest właściwe, prawda? A w biznesie komunikacja ma zaskakująco duże znaczenie. Zwłaszcza w przypadku rozmowy o należnościach, w przypadku podpisywania umów, negocjacji. Przecież rozmawiamy i komunikujemy się nie tylko na zasadzie klient-firma, ale także mamy wewnętrzną komunikację, bo przecież nie należy też o niej tutaj wspomnieć, że nie tylko współpracuję z klientami, ale współpracuję też z wieloma osobami. Mamy kilka serwisów i w tych serwisach pracują ludzie, z którymi ja się na co dzień komunikuję, więc to jest też bardzo, bardzo ważne, żeby się odpowiednio komunikować, żeby te komunikaty były jasne, spójne, żebyśmy się po prostu rozumieli. No właśnie, jeszcze przed programem wspomniałaś o tej komunikacji, że w waszej firmie też się tych pracowników docenia. Tak, Łącznie z takimi, którzy są w firmie od początku. tak, I tak. tutaj możesz powiedzieć, jak to wygląda. Tak, to był bardzo miły gest. Pracownicy, którzy pracują 15 lat na 15-lecie, otrzymali od właściciela firmy pamiątki. Były to długopisy bądź pióra z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem, więc to był bardzo miły element. Podziękowań, taki spersonalizowany, taki specjalnie dla tych osób, więc myślę, że to chyba bardzo dobrze świadczy o naszej firmie, o tym, w jaki sposób podchodzi do pracownika i że docenia jego wkład tak wieloletni, praktycznie od samego początku w biznes i w rozwój. I takie momenty się pamięta. Tak. Tak, wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o sam prezent, tylko sam fakt tego indywidualnego podejścia do pracownika i docenienie jego wkładu, serca, Po imieniu. życia. Więc rozmawialiśmy trochę o work-life balance. Mi się wydaje, że ta granica trochę się zaciera i w życiu raczej powinniśmy iść w kierunku life balance, bo życie jest naszą pracą również i w tej pracy spędzamy bardzo dużo czasu i wydaje mi się, że biorąc z Ciebie przykład, pracując w bardzo dużym przedsiębiorstwie, w którym jesteś wiele lat i wiele wkładu Twojej pracy jest tam włożone, ale też serca, no jest efektem, a później docenieniem właścicieli, więc wydaje mi się, że nie bez powodu generujecie bardzo dobre wyniki sprzedaży, chociażby ciężarówek DAF i no, nie ma przypadków w tej sytuacji. Na pewno firma to ludzie i nasza firma to podkreśla, że firma to ludzie, że to ludzie tworzą biznes, bo tak naprawdę firma sama w sobie jest budynkiem, a to firma tworzy zespół ludzi. I to nie wpis w KRS-ie, tylko Tak. inne zupełnie rzeczy. Tak. A są jakieś takie powtarzalne reguły o życiu albo biznesie, których się nauczyłaś i o których możesz tak właśnie powiedzieć? To czy może masz jakieś takie powiedzenie, którego często używasz? Żeby się nigdy nie poddawać. Nigdy się nie Żeby- poddawaj. Tak. Czasami trzeba trochę odpuścić, zrobić krok do tyłu, ale iść do wziąć przodu. Ale większy potem, żeby rozwój. zrobić tak, żeby zrobić 2 lub 3 do przodu. I przeciwności to nie jest. Przeciwności to nie jest coś, co powinno nam przeszkadzać w realizacji naszych planów. To powinno być wręcz motywacją do tego, żeby jeszcze bardziej zawalczyć o to, gdzie chcemy być, w jakim miejscu chcemy być i być może co chcemy robić. No bo jeżeli chcemy do czegoś dojść, czasami wiecie, to nie jest czasami prosta droga. To nawet ciężarówki są tak zbudowane, nie? Żeby nas poprowadziły do miejsca docelowego i są przygotowane na trudności, obciążenia, burze, jeszcze jakieś nieprzewidziane w ogóle. No tak. Znaczy, jeśli jesteśmy przy problemach, no to też wydaje mi się, że dzięki Twoim doświadczeniom życiowym, zawodowym, to nawet jeśli pojawiają się problemy w branży,
a takie są w każdej. Czy ty, wiem, że je pokonujecie i wychodzicie z tym w pewien sposób nawet z sukcesem. Pytanie, czy możesz powiedzieć, jakie są takie, które najbardziej zapamiętałaś problemy w branży? No bo ten COVID też dołożył na pewno sporo Wam pracy i szukania różnych rozwiązań, no bo trochę się na świecie zmieniło. Oczywiście, że tak. I transport, jak wiecie, to jest barometr gospodarki. Dokładnie. To jest barometr gospodarki. Jak w transporcie się coś dzieje, to wszystkie gałęzie to odczują. Troszeczkę tak jest. I znając nasz sektor, znając aktualny stan gospodarki, całe to otoczenie mikro-makroekonomiczne, musimy przewidywać, jakie są możliwości, jakie są zagrożenia, jakie są szanse, bo to też jest nasza praca. Ja jestem ogromną zwolenniczką procesów, bo uważam, że dobrze ułożony proces jest w stanie nam wiele ułatwić, po pierwsze, a po drugie wyeliminować wiele przeszkód, które gdzieś tam się pojawiają. I COVID... I w procesach to można znaleźć. I w procesach to można bardzo łatwo znaleźć. Natomiast rzeczywiście rok 2020, rok covidowy, to tak naprawdę odczuliśmy kilka miesięcy, myślę każda branża odczuła przez kilka miesięcy bardzo dużą taką niepewność na rynku i w gospodarce. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy ta sytuacja potrwa miesiąc, 3 miesiące, czy potrwa, nie wiem, 5 lat. Więc to była jedna wielka niewiadoma, przed którą stały przedsiębiorstwa. Natomiast widać było, że po 3-4 miesiącach branża transportowa zaczęła Się odradzać, tak, zwiększał się popyt na usługi i widać było ogromną poprawę. I olbrzymi popyt w ogóle na Wasze produkty, na Wasze samochody. Tak, to na pewno. Natomiast cały czas ten trend zwyżkowy i rozwojowy, jeżeli chodzi o branżę transportową, jest cały czas widoczny. I rzeczywiście rozmawiając z naszymi klientami w trakcie COVID-u, to pierwsze pytanie dotyczyło, jak sobie radzicie, jak sobie radzicie. Czy Wasze samochody jeżdżą, czy macie przestój, czy zmieniliście kierunek, bo tak naprawdę podczas tego całego procesu, w cudzysłowie windykacji, a raczej komunikacji, chcemy uzyskać informację, co tak naprawdę dzieje się u tego klienta, tak? Czyli szukacie problemu. Szukamy problemu, rozwiązujemy go i tak naprawdę myślę, że obie strony są zadowolone. Zastanawiałaś się, czy przyjść do naszego programu i jak myślisz, czy było warto? To dla mnie bardzo nowe doświadczenie, więc miałam taką odrobinę niepewności, czy rzeczywiście moja historia, moje doświadczenie będzie na tyle ciekawe, żeby się nim dzielić. Natomiast Wojtek dzielnie tutaj pomógł mi zwalczyć te moje wszystkie niepewności. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to zaproszenie, za tą możliwość rozmowy, bo to dla mnie bardzo cenne doświadczenie. To my dziękujemy Ci za to, że chciałaś do nas dołączyć, bo tak naprawdę jest to docenienie Twojej pracy i wymiany pomiędzy nami różnych doświadczeń, ale również docenienie Twojego pracodawcy jako firmy, która jest firmą nie tylko rzetelną na rynku, ale firmą, która docenia pracowników. Która ma dobrą reputację. Tak, i pozwala się rozwijać menadżerom takim jak Ty, ale i nie tylko. Więc firma bardzo fajnie rośnie i miło się na to patrzy. I uważam, że takie momenty są bardzo ważne, dlatego że część programów, a może większość, jest poświęcona samym przedsiębiorcom. Nam zależy na tym, żeby pokazać ludzką twarz również korporacji, dużych podmiotów międzynarodowych, które pokazują, że inwestują w ludzi i sami menadżerowie czy ludzie pracujący w tej korporacji mówią o tym otwarcie i jasno, że czują się spełnieni, że czują się w odpowiednim miejscu, czują się docenieni, więc to też pokazuje, się rozwijają. że nie każdy musi pracować na swoim, czyli w biznesie, żeby osiągnąć sukces i być spełnionym. Więc wiemy z naszych doświadczeń, że część osób
chce pracować w korporacji i Ty jesteś doskonałym dowodem na to, że można osiągać swoje cele, swoje plany, realizować się, spełniać Przetrwać. i być w tym miejscu, w którym jesteś. Więc serdecznie dziękujemy i gratulujemy Ci. Bardzo dziękuję. Kochani, zapraszamy Was do subskrybowania naszego kanału. Jeśli nasze programy, nasi goście Was inspirują, podobają Wam się dzieleniem się swoją wiedzą i doświadczeniem, to zapraszamy również do naciśnięcia dzwoneczka. Będziecie poinformowani o tym, co się dzieje w kolejnych odcinkach. Zapraszamy. A tych, którzy poczuli się w ogóle zainspirowani dzisiejszym gościem i jego historią, mamy przygotowany specjalny konkurs, czyli miniaturę ciężarówki DAF z podpisem Justyny, z podpisem Wojtka i moim. Ta ciężarówka, czy ten model będzie do wygrania dla osoby, która podzieli się w komentarzu taką informacją czy spostrzeżeniem, które zrobiło na niej wrażenie, a najciekawszą czy najbardziej inspirującą wypowiedź my ocenimy i wyróżnimy tym właśnie modelem. Dziękujemy. Do zobaczenia. Bardzo Dziękuję. dziękuję. Dziękuję serdecznie.